Internet pozwala na zmianę głupoty w żywą gotówkę. Oczywiście nie każdy rodzaj głupoty się nada, dlatego w tym odcinku poznasz najdziwniejsze biznesy, które przyniosły ich twórcom naprawdę piękne pieniądze. I zaczniemy z grubej rury, bo od artysty Steve'a Gadlina, który stwierdził, że otworzy biznes polegający na rysowaniu kotów. Co w tym dziwnego? Otóż Steve sam o sobie mówi, że większość dobrych pomysłów ma, kiedy siedzi na toalecie i że wszyscy powinniśmy słuchać tego głębokiego i mądrego głosu. I ten głos mu powiedział, że powinien rysować rysunki kotów takie jak ten tutaj. Zbyt ambitne to nie jest, prawda? Można powiedzieć, że to głupie, ale nie da się dyskutować z rezultatami, a ludzie zaczęli kupować te obrazki po bagatela $10 sztuka. To odpowiednik 40 zł za takiego kota. Pomysł był równie prosty jak niekonwencjonalny i przyniósł mu sporą sławę, na tyle dużą, że udało mu się nawet dostać z tym projektem do Shark Tank. Shark Tank to jest program, gdzie 5 doświadczonych inwestorów szuka nowych projektów, w które mogą włożyć pieniądze i swoją ekspertyzę. I teraz wyobraź sobie, że do pokoju pełnego milionerów wchodzi głupio uśmiechnięty facet, który zaczyna tańczyć jak tutaj. Najśmieszniejsze jest to, że to całkowicie zadziałało i Steve dostał nie 100, a 250% kwoty, o którą prosił. Dlaczego? Tylko dlatego, że miał głupi pomysł i jeszcze głupszy taniec. I żeby nie było, że ja się jakoś gościa czepiam, to on sam o sobie mówi, że, tutaj cytuję, w internecie jest rynek na głupotę, a ja nią tryskam, więc ani trochę nie przesadzam. Do dziś wykonał około 22 000 obrazków z kotami i podniósł swoje ceny do $25 za jeden rysunek z kotem. To jest około 100 zł i nie jeden polski artysta chciałby tyle zarabiać za swoją pracę. Strona, na której można składać zamówienia, wciąż działa, a Steve jest obłożony robotą na 6 do 12 miesięcy do przodu. Biznes po prostu się kręci. I oczywiście on nigdy nie dostał wielkich pieniędzy w Shark Tank, bo było to raptem $25 000, ale jego prezentacja była niesamowita. I w ogóle to jest dobry materiał na oddzielny odcinek. Daj mi znać w komentarzu, czy chciałbyś, żebym zrobił oddzielny odcinek, gdzie przeanalizuję najlepsze pitche inwestorskie, jakie można znaleźć w internecie. To jest super temat, bo przydaje się zarówno wtedy, kiedy chcesz pozyskać $500 000 złotych do swojego biznesu, ale również wtedy, kiedy chcesz po prostu wynegocjować podwyżkę. Wróćmy może do naszego głównego bohatera. Otóż Steve jest przykładem mema, który po prostu zaczął na siebie zarabiać. Może nie jest to milionowy biznes, ale działa, zarabia i dał swojemu twórcy naprawdę sporo frajdy, więc chyba wszystko jest okej, prawda? Więc mamy happy end, ale fani Steve'a zostają z jednym palącym pytaniem. Czy on opatentował ten taniec? Mam nadzieję, że tak. Ale przejdźmy do innego przykładu. Czy pojechałeś kiedyś na rodzinne zebranie tylko po to, żeby każda ciocia, babcia czy inny wujek zadawał ci jedno, to samo wkurzające pytanie? A czy wpadła ci jakaś panna w oko? Wkurzające? Tak. Upokarzające? Tak. Czy zapłaciłbyś, żeby uniknąć tego pytania? Okazuje się, że niektórzy również tutaj odpowiadają tak. Invisible Girlfriend oraz Invisible Boyfriend to są dwie usługi, które pozwalają opowiadać nam historię o związku, którego tak naprawdę nie ma. To firma, która pozwala profesjonalnie udawać ci, że jesteś w związku. Jak to działa? To połączenie czatowania, wiadomości głosowych, ręcznie pisanych notatek, selfie i spersonalizowanej historii. Ale więcej, bo użytkownicy premium mogą również zdecydować się na otrzymywanie prezentów, spersonalizowanych notatek i tematycznych paczek idealnych na święta. Więc ta usługa pozwala ci na stworzenie idealnego, niewidzialnego partnera. Sam ustalasz, jaką ma osobowość, razem ustalacie, jaką mieliście historię. Dzięki temu, że czatujecie, to po drodze pojawiają się jakieś ciekawe sytuacje i własne inside joke'i. Wszystko po to, żebyś miał dowód na to, że twoja druga połówka regularnie z tobą w taki czy inny sposób rozmawia. Do tego możesz wybrać swojej dziewczynie imię, zdjęcie, ustalić, jak często wysyła ci żarty i wszystko inne, czego tylko możesz zapragnąć. Wszystko tylko po to, żebyś potem na rodzinnym obiadku mógł udowodnić rodzinie, że nie jestem samotny i nasza linia rodowa nie wygaśnie razem ze mną. Żebyś wiedział, że ten projekt był robiony na poważnie, to jego twórcy dostali, i tutaj w zależności od źródła, od 50 do 100 tysięcy dolarów na rozwój tej firmy. Co prawda w okolicach roku 2016 przestali dawać oznaki życia, no ale to jest zupełnie normalne w świecie startupów, że większość z nich po prostu po drodze upada. Ważne, że oni serio rozwijali to jak prawdziwy biznes. No i przyznam się bez bicia, to co mówiłem wcześniej o unikaniu niekomfortowej rozmowy z ciotką było troszkę prześmiewcze. Nie ukrywajmy, że często klientami tego rodzaju usług zostawali ludzie, którzy po prostu byli niesamowicie samotni i naprawdę woleli wydać ciężkie pieniądze po to, żeby mieć chociaż namiastkę prawdziwej relacji z drugim człowiekiem. To jest naprawdę przykry i duży problem w naszym społeczeństwie. Dowód? Proszę bardzo, 2 kolejne firmy. Czy wiesz, że są na świecie firmy zajmujące się profesjonalnym przytulaniem? Przykładowo na firmie cuddling.com możesz zapłacić w zamian za towarzystwo, wsparcie i profesjonalnego tulka.
I całkowicie rozumiem, że można być sceptyczny wobec takiego biznesu, natomiast ludzie mówią, że pomaga to w kryzysowych sytuacjach emocjonalnych i w walce z samotnością. I zgadzam się, że to zupełnie nie rozwiązuje problemu, z którym człowiek przychodzi, no ale bądźmy szczerzy, czasem nie potrzebujemy zająć się problemem, tylko potrzebujemy zająć się symptomem, który bardzo boli tu i teraz. Można powiedzieć, że ta usługa co prawda nie sprawi, że rana się zaleczy, ale przynajmniej zatamuje krwotok i pozwoli człowiekowi iść dalej, aż dotrze do swojego emocjonalnego szpitala. Ile kosztuje taki profesjonalny przytulacz? Ceny tutaj są różne, ale generalnie z tego co znalazłem zaczynają się od $60 za godzinę. Tak, są na świecie ludzie, którzy zarabiają około 240 zł za godzinę przytulania obcych ludzi. Jeżeli zaczynasz się teraz zastanawiać, czy podejmowałeś dobre wybory życiowe, rozumiem cię. Ale co ciekawe, są też darmowe alternatywy, takie jak strona cuddlecomfort.com. Możesz tam spróbować znaleźć przytulacza amatora, który przytuli cię bez pieniędzy. No dobra, ale co jeżeli pokłóciłeś się z niewidzialną dziewczyną, a potem uspokoiłeś się na sesji w ramionach profesjonalnego przytulacza? Oczywiście, że pora na wynajęcie przyjaciela, który zabierze cię na mecz albo do baru, żebyś całkowicie zapomniał o smutkach. Strona Rent a Friend pozwala na, dokładnie to co ma w nazwie, na wynajęcie sobie przyjaciela, z którym spędzisz nieokreśloną ilość czasu, robiąc jakieś przyjemne rzeczy. Zasada jest prosta. Wykupujesz subskrypcję w portalu, potem wchodzisz sobie na ich Facebooka, gdzie scrollujesz różnych ludzi pokazujących swoje zdjęcia i zainteresowania, wybierasz z kim chcesz iść, umawiacie się na godzinę i potem płacisz gościowi stawkę godzinową za bycie twoim przyjacielem. Co ważne, takiemu przyjacielowi oczywiście płaci się, ale zawsze można spróbować negocjować. A ponoć są tam nawet ludzie, którzy po prostu chcą w ten sposób spotkać się z innymi, im pomóc i oni w ogóle nie chcą pieniędzy. To w ogóle otwiera nam bardzo ciekawy, choć trochę smutny temat. W naszym społeczeństwie jesteśmy tak oddaleni od siebie i tak przyzwyczajeni do płacenia za natychmiastową gratyfikację, że zaczęły pojawiać się takie firmy jak ta. Dziewczyna, przyjaciel, przytulanie za pieniądze? Co to w sumie znaczy o naszym społeczeństwie? Ciekaw jestem twojej opinii, daj mi znać w komentarzu. Wyjdźmy może z tych smutnych tematów i przejdźmy do czegoś dokładnie odwrotnego. No bo co jeżeli masz tak dużo przyjaciół, że postanowiłeś zrobić dla nich imprezę, po czym obudziłeś się następnego dnia w niesamowitym bałaganie i słysząc jak trawa za oknem rośnie. Hangover Helpers to jest firma, która dostarcza usługi profesjonalnego sprzątania po imprezach, dostarczania jedzenia i napojów nawadniających, żebyś mógł szybciej niż później dojść do siebie. Biznes okazał się być niesamowitym sukcesem, przede wszystkim wśród studentów, no i nie ukrywajmy, osób troszkę młodszych niż studenci. Firma skupiła się na tej młodej demografii do tego stopnia, że do dzisiaj, kiedy wejdziesz na ich stronę, zobaczysz wielki napis pod tytułem awaryjne sprzątanie. Rodzice zaraz wracają? Śmieszne? Może, ale to jest naprawdę świetny ruch. No bo popatrz, ta firma tak naprawdę dostarcza usługę, która jest bardzo powszechna i niesamowicie prosta do podrobienia, ale postanowili, że będą obsługiwali tylko i wyłącznie klienta, któremu, nie ukrywajmy, najbardziej pali się pod pośladkami. Działa tu prosta zasada popytu i podaży. No bo popatrz, jeżeli większość rynku jest gotowa zapłacić powiedzmy $20 za godzinę sprzątania, ceny dla zobrazowania nie mam pojęcia ile realnie biorą. Więc jeśli rynek płaci powiedzmy $20 za godzinę sprzątania, ale oni znaleźli ten mały segment rynku, który jest gotowy płacić $40, no to chyba rozumiesz co się dzieje. Oferując tę samą usługę są w stanie wygenerować dużo wyższą marżę. I żeby nie było, że to jest jakieś niszowe rozwiązanie, to bardzo podobnie postąpił jeden z moich znajomych. On się zajmuje profesjonalnym zarządzaniem projektami i teraz osób takich jak on są w Polsce tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Dlatego właśnie on postanowił, że skupi się tylko i wyłącznie na zarządzaniu projektami w kryzysie. I to nie byle gdzie, bo tylko w korporacjach. Dlaczego akurat tak? No bo korporacje zawsze mają jakieś projekty, które są zagrożone, a mają bardzo grube portfele i nie wstydzą się do nich sięgać, jeżeli jest potrzeba. Dlatego właśnie mój znajomy może żądać wynagrodzenia, które zaczyna się od 10 000 złotych za jeden dzień pracy. Dużo? Cóż, jeżeli korporacja ma płacić powiedzmy 100 000 złotych kary umownej za każdy jeden dzień opóźnienia, a mojemu znajomemu mają płacić między 1 a 20, no to czujesz, że z ich perspektywy to jest naprawdę dobry interes. Oni oszczędzają, a mój znajomy w tydzień pracy zarabia więcej niż niejeden Polak w rok. Wszyscy są szczęśliwi, tym bardziej mój znajomy, bo zdarza mu się, że czasem przyjeżdża do biura, w pół godziny łapie, w czym jest problem, wydaje dyspozycję i wraca do siebie. Ale cały czas bierze pełne 10 000 za cały roboczy dzień, bo on był dostępny, po prostu rozwiązał problem dużo szybciej niż komukolwiek wydawało się, że to możliwe. Przejdźmy może z biznesów, które są sensowne, do takiego, którego nawet ja ni w ząb nie rozumiem. Firma Tchrox sprzedaje skarpetki w zestawach po 3 zamiast po 2.
Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zgubisz jedną skarpetkę, to potem masz wciąż tę trzecią do pary. Dlatego reklamują się jako lekarstwo na zgubione skarpetki. Ale to nie jest ich jedyne hasło reklamowe, dlatego że po wejściu na ich stronę ukaże się twoim oczom obrazek trójnogiej kobiety z podpisem "Sprawiają, że jestem sexy". Jak to ma działać? Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Ja w ogóle jestem z tej starej szkoły, gdzie albo się po prostu nie gubi skarpetek, albo kupuje się po męsku cały kuferek 30 jednakowych i mamy wtedy po jednej parze na każdy dzień tygodnia. Odejdźmy może od tego dziwnego biznesu i przejdźmy do takiego, który każdy z nas bardzo dobrze zrozumie. Bo jestem pewien, że nie raz miałeś te uczucia w swoim sercu. Wyobraź sobie, że dostajesz list. I co ważne, nie z urzędu skarbowego. W dzisiejszych czasach poczta jest tak rzadka, że sam fakt dostania czegoś takiego jest powodem do małej celebracji. Otwierasz go i bum! Wszędzie rozlatuje się brokat. Wyciągasz ze środka notatkę i czytasz. Drogi, okropny człowieku. Gratulacje. Wkurzyłeś kogoś tak bardzo, że postanowił wydać pieniądze, aby wysłać ci najgorszą rzecz, jaką kiedykolwiek możesz otrzymać w kopercie. Brokat. Jakiś biedny idiota pracuje 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, aby się utrzymać, a ty byłeś tak wielkim dupkiem, że zapłacili mi, aby wysłać ci to. Właśnie dostałeś przesyłkę z firmy Ship Your Enemies Glitter, czyli w wolnym tłumaczeniu wyślij swojemu wrogowi brokat. Mówiłem, że można się utożsamić z działalnością tej firmy? Twórcą był Matt Carpenter, człowiek, który sam siebie określa jako twórcę geniusza zła lub w skrócie Australijczyka. Chociaż wiele mediów przedstawiało tę firmę jako typowy, szybko rozwijający się startup, pewien dziennikarz doszedł do prawdy. Otóż Matt po prostu jest ekspertem od SEO, który postanowił wykorzystać tę firmę jako pewnego rodzaju marketingowy chwyt, a raczej pułapkę. On chciał tak naprawdę udowodnić, że głupi i leniwi dziennikarze będą pisali sensacyjne artykuły o czymkolwiek, nawet bezsensownym startupie polegającym na wysyłaniu brokatu, który on stworzył jako żart. Problem w tym, że kampania poszła naprawdę wiralowo i wygenerowała masę zamówień. Na wątku w Reddicie twórca sam o tym napisał w ten sposób. W sytuacji, którą mogę jedynie nazwać życiem uderzającym mnie prosto w jaja, strona stała się wirusowa, a ja zostałem z ponad 2000 kopert wypełnionych brokatem do przetworzenia w jedną noc. Zrezygnowałem i ostatecznie sprzedałem stronę na aukcji internetowej, która miała cenę wywoławczą $1. Na osłodę Mattowi zostały dwa fakty. Po pierwsze, te 2000 zamówień rozeszły się w cenie $10 sztuka. Po drugie, strona ostatecznie sprzedała się za kwotę $85 000. Koleś wysyłający listy z brokatem w parę tygodni zarobił na tym interesie jakieś 400 000 złotych. Na tym właśnie polega piękno przedsiębiorczości. Ostrzegałem, że będziemy mówili o głupich biznesach, które zarobiły duże pieniądze. Ale co najśmieszniejsze, urósł z tego wszystkiego naprawdę solidny biznes. Pod nowym zarządem firma poszerzyła paletę produktową. Dziś możesz zamówić tam nie tylko brokat, ale również brokat w różnych kształtach, penisożelki czy brokatowe tubki ze sprężynką. Te ostatnie zasługują na szczególne wyróżnienie, bo po otwarciu sprężyna katapultuje brokat na zewnątrz, tym samym gwarantując bardzo duży bałagan. A skoro o listach mowa, to czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że można żyć z zawodowego odbierania i wysyłania listów od świętego Mikołaja? Santa Mail to dokładnie to. Firma, która przyjmuje i odsyła listy do świętego Mikołaja. I dzięki niej naprawdę dużo dzieci spełniło swoje marzenia. Rynek jest tak duży, że wręcz pojawiła się konkurencja podrabiająca te usługi. Najlepiej o tym świadczy ta recenzja z firmy Trustpilot na temat właśnie konkurencyjnej firmy. Zamawiamy listy od świętego Mikołaja z Official Santa Letter już 7 lat z rzędu i zrobiliśmy to ponownie na te święta. Nasze dzieci uwielbiają otrzymywać list od Mikołaja, który zawsze jest napisany w bardzo przemyślany sposób na uroczej papeterii i z małymi prezentami. Takimi jak potwierdzenie bycia na liście grzecznych dzieci. To jeden z najważniejszych momentów dla naszych dzieci w okresie przedświątecznym i pielęgnowana tradycja. Ta firma pozwala kupić coś, co jest bezcenne. Uśmiech dziecka. A skoro jesteśmy na takim pozytywnym akcencie, to przejdźmy do czegoś, co prawdopodobnie większość widzów uzna za obrzydliwe. Dlatego, jeśli jesteś wrażliwy albo właśnie jesz, sugeruję przewinięcie filmu do tej minuty. Dam ci teraz chwilę na ucieczkę. 5, 4, 3, 2, 1... Dalej idziesz na własną odpowiedzialność. Skąd taki wstęp? Cóż, parę tygodni temu dostałem telefon od znajomego, który powiedział: Bartek, mam dla ciebie świetną okazję biznesową, ale jak ci powiem, to w sumie albo mnie uznasz za geniusza, albo za zboczeńca. Rozmowa, która tak się zaczyna, nie ma prawa dobrze się skończyć, prawda? Ja wciąż nie wierzę, że on to robi. Jego firma nazywa się Joni i robi piwo z kobiety. Z kobiety można zrobić piwo i tak, z dokładnie tej części kobiety, o której właśnie myślisz. Okazuje się, że do fermentacji piwa potrzebna jest bakteria, która występuje w
wiadomych częściach kobiety. Można więc zrobić wymaz, wziąć to do laboratorium, wyizolować tylko te bakterie, nic więcej, a potem wziąć, zrobić z tego piwo. Bez sensu? Jak najbardziej, ale... Otóż Joni nie sprzedaje swojego piwa w Żabce czy innym Carrefourze. Nie, oni wchodzą we współpracę z różnego rodzaju modelkami i dziewczynami pracującymi na OnlyFansie. A to są osoby, które często posiadają własną i nie ukrywajmy, zwykle sfrustrowaną seksualnie widownię. Dlatego właśnie popytu na te dziwne piwo nie brakuje, mimo tego, że sprzedaje się w cenie między 10 a $20 za butelkę. No i teraz trzeba zrobić jakąś puentę. Ja nie wiem jaką. Myślę, że ten biznes jest na tyle egzotyczny, że nie wymaga większego komentarza. Myślę, że jeżeli nawet na tym można zarobić, to jest najlepszy możliwy dowód, że biznes da radę zrobić naprawdę ze wszystkiego. Wystarczy tylko chcieć i chwilę pomyśleć. No a skoro jesteśmy już na temacie produktów z człowieka, to nie można nie wspomnieć o firmach, które mają, że tak powiem, kreatywne podejście do ludzkich szczątków. No bo wyobraź sobie, straciłeś bliską ci osobę, ale chcesz, żeby została pochowana w inny sposób niż wszyscy inni do tej pory. Co powiesz na to, żeby wynająć firmę, która zmieni twojego bliskiego w rafę koralową? Dokładnie tym zajmuje się firma Eternal Reefs. I żeby było jasne, ja nie mówię, że to jest dobra firma. Myślę, że są naprawdę mocno szarym moralnie obszarze, natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że na takie rzeczy jest naprawdę duży rynek. Dowód? Takich firm po prostu jest masa. No bo popatrz, jeżeli tylko chcesz, to możesz prochy swojego bliskiego zmienić także w płytę winylową za pomocą firmy End Vinyl, diament za pomocą firmy Evernea, fajerwerk w firmie Heavens Above Fireworks, tusz do tatuaży w Evengrave Inc. Swoją drogą to byłoby mocno mroczne, żeby zmienić swoją bliską osobę w tusz do tatuażu, a potem wytatuować ją sobie na ramieniu. Możesz też zmienić bliskiego w klepsydrę za pomocą Light Urns, farbę, którą profesjonalista namaluje potem obraz pośmiertny w firmie Heidi Hatry, szklaną figurkę w Artful Ashes lub po prostu możesz wystrzelić prochy w kosmos z firmą Celestis. Jak widać, ogranicza cię tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie twoja własna kreatywność. Wyjdźmy z tych mrocznych tematów, przejdźmy do dużo sympatyczniejszych, żeby nie powiedzieć śmieszniejszych. Żebyś wiedział, że dziwnych firm, które pozwalają zarabiać pieniądze jest dużo, na szybko przeskoczymy przez dużą ich listę. Uwierz mi, czeka nas świetna zabawa. Zaczynamy od firmy Doggles, która produkuje okulary przeciwsłoneczne dla psów, które chronią ich oczy przed wiatrem oraz promieniami słonecznymi. Tak, ludzie zakładają swoim psom nawet nie okulary, a gogle. Może się to wydawać dziwne, ale pamiętaj, że niektórzy wożą swojego psa na przykład na motocyklu i wtedy takie gogle dobra sprawa, żeby się pieskowi oczy nie załzawiły. A co jak nie masz psa? Nie ma problemu, firma Hire Goats pozwala ci wynająć kozę. Po co? No raz, po to, żebyś cieszył się posiadaniem kozy przez jakiś czas, a dwa, po to, żeby ta koza mogła skosić ci trawnik. Tak, to jest taka alternatywa do kosiarki. Chcesz zwierzaka, ale koza to za dużo? Nie ma problemu, firma Rent a Chicken przybywa z odsieczą. Ta firma oferuje usługi, dokładnie tak, wynajmu kurczaków. Pozwala ci to doświadczyć rozkoszy hodowania kur i posiadania świeżych jajek bez długoterminowego zobowiązania. Firma odniosła sukces z powodu rosnącego rynku fanów ekologii i samowystarczalności. Ale co jeżeli chcesz mieć jakieś takie bardziej typowe zwierzątko? Może nie psa, ale kota. Nie ma problemu, ale kotem też trzeba się dobrze zająć i tutaj pomoże ci firma Licky Brush. Ta firma sprzedaje takie specjalne szczotki w kształcie języka, które bierzesz do ust, a potem liżesz swojego kota, tym samym symulując więź, jaką koty mają same ze sobą albo z własną matką. Produkt, choć dziwaczny, znalazł swoje grono fanów. Ja osobiście myślę, że to jest trochę jednak przegięcie, ale może po prostu zacytuję jeden z najwyżej ocenianych komentarzy pod reklamą, którą zamieścili na YouTubie. Gdybym tego użył, mój kot patrzyłby na mnie z tym samym rozczarowaniem, z którym patrzą na mnie moi rodzice. A co jak chcesz mieć zwierzaka, ale nie pasuje ci pies, koza, kogut ani kot? W takim razie firma Petrock zaproponuje, żebyś wziął sobie kamień. Dokładnie tak, w roku 75 ktoś stwierdził, że założy firmę, która będzie sprzedawała kamienne zwierzątka. Pomysł absolutnie absurdalny, ale odniósł niesamowity sukces i pozwolił twórcy zarobić parę milionów dolarów. Ale przyznam, że tę firmę trochę rozumiem, no bo popatrz na to z tej strony. Gdybyś miał dziecko, które przez cały rok wierci ci dziurę w brzuchu i mówi: tatusiu, tatusiu, kup mi zwierzaczka, no to kupienie kamienio-zwierzaka nabiera trochę więcej sensu, prawda? Możesz też sprzedawać strony internetowe. Pal licho sprzedawanie całych stron. Może by tak sprzedawać części. I to tak na piksele. Dokładnie tak było w 2005 roku. Student Alex Tew stworzył stronę, na której sprzedawał piksele w cenie $1 za 1 piksela. Pomysł był bardzo dziwny, ale poszedł na sieci na tyle szeroko, że znalazła się masa kupców na piksele i ostatecznie wyprzedał wszystkie milion. Facet stał się milionerem dzięki temu, że sprzedawał piksele.
A skoro jesteśmy już przy sprzedaży miejsc, to firma Reserve a Spot in Heaven sprzedaje rezerwacje miejsca w niebie, oferując certyfikaty i gwarancje ruchowe. Tak, jest to absolutnie bez sensu, jest to żerowanie na biednych ludziach, natomiast znalazło się naprawdę sporo osób, która była w stanie wydać grube pieniądze po to, żeby mieć jakieś bezpieczeństwo duchowe. A skoro o poczuciu i zaświatach mówimy, to nie można nie wspomnieć o firmie o nazwie Rent a Mourner, czyli wynajmij żałobnika. W Wielkiej Brytanii możesz zamówić na swój albo czyjś pogrzeb profesjonalnych żałobników, którzy przyjdą, a za dodatkową opłatą będą nawet rzewnie płakać. Podobno niektóre osoby zamawiają te usługi, bo czują dzięki temu, że ich bliska osoba została pożegnana w bardziej godny sposób. Inny przykład dziwnej firmy? Potato Parcel, czyli firma, która wysyła spersonalizowane wiadomości napisane na ziemniaku. Dlaczego miałbyś chcieć wysłać komuś wiadomość na ziemniaku? Nie wiem, ale jeśli chcesz, to jest firma, która zmieni twoje pieniądze w czyjegoś ziemniaka. A gdybyś chciał wysłać coś troszkę bardziej konkretnego, to firma Mancrates wyśle skrzynkę pełną męskich gadżetów i akcesoriów, którą można otworzyć tylko za pomocą łomu. Pomysł ten zyskał sporą popularność jako unikatowy pomysł na prezent dla mężczyzny, no bo nie ukrywajmy, pomysł jest zarąbisty. Takich przykładów dziwnych biznesów, które zarabiają, można by naprawdę mnożyć i mnożyć, ale chyba już zauważyłeś, biznes można zrobić praktycznie na wszystkim. Trzeba tylko chcieć, mieć trochę inspiracji i gotowości do działania. Więc jeśli chcesz tworzyć biznes, który utrzyma ciebie, twoją rodzinę i najlepiej jeszcze 2 pokolenia do przodu, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Możesz to zrobić. A jeśli chcesz to zrobić, to daj mi łapkę w górę i subskrypcję, bo regularnie na tym kanale publikuję filmy, gdzie pokazuję, co takiego zrobili najlepsi, że im po prostu w biznesie wyszło. I spokojnie, zwykle mam dużo poważniejsze odcinki, ale warto od czasu do czasu zrobić coś śmiesznego, bo nie ukrywajmy, powaga zabija powoli.